Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym rozdziale Dragon Ball Multiverse. Dziękuję Janowi, który na Zakola Hadacha wrzucił post, że już mieliśmy ostatnią stronę następnego rozdziału 115 na okładce, którego widzimy uroczą Mary Sue, która nie pamiętam czy akurat jest w tej historii, bo jest to taki wątek stricte gagowy, jest to świat drugi, który był pełen takich postaci. Natomiast cieszę się, że wracamy do wątku głównego. Ostatnio śledziliśmy tę historię Ksiksiego. Tak naprawdę jeśli chodzi o główny wątek, to mieliśmy walkę Vegety z drugim Vegetą, tylko że jeden jest dobry i ma kochającą rodzinę, a drugi jest zły i kochającej rodziny nie ma. Ma tylko głupich i stosunkowo słabych pobratymców, których akurat tutaj Bra wraz z pomocą Piccolo była w stanie spacyfikować na końcu ostatniego rozdziału. Ale tak naprawdę to nie był sam koniec ostatniego rozdziału z głównym wątkiem, bo na samym końcu zobaczyliśmy to. Android 17 i Android 18 znaleźli Muriego, czyli starszego Namechan, który jest odpowiedzialny za życie Smoczych Kul. No i Vegito, Super Saiyanin 3, który chciał przeszkodzić Ksiksiemu, ale został zamrożony w czasie. I 18 tak naprawdę jest o krok od tego, żeby go rozwalić na kawałki, bo pamiętamy, jak to wyglądało ostatnio. Te postacie, które są, zresztą mogę wam to pokazać, te postacie, które są zamrożone, co widzieliśmy tutaj na tym obrazku, są podatne na złamania, na rozkruszenie się. Sytuacja wygląda bardzo podobnie jak z tymi posągami, które tworzył Dabura, plując na ludzi, bo tutaj widzimy, że Vegeta trafił, chociaż no nie jest to do końca aż tak adekwatne, bo trafił jedną ręką w skałę i ona została roztrzaskana, ale cała postać Vegety trafiła plecami w następny kamień i już tutaj większych uszkodzeń nie było. Jeden z Namechan był w stanie tego Vegetę naszego, powiedzmy, na samym końcu rozdziału uleczyć. Mimo wszystko armia Ksiksi rośnie w siłę, jak nam tutaj oznajmia rozdział. Oczywiście za rysunki jest odpowiedzialny Asura. Pomagał mu Vegito. Po polsku to dość dziwnie brzmi, dziwacznie, Vegito, nie? Ale oczywiście za skrypt odpowiada Salagir. Przygody Mary Sue, Volume 12, poznając zamrożony świat, który oczywiście na nią nie działa. Dobrze, przejdźmy do faktycznej fabuły. Wioska uciekinierów rośnie całkiem szybko. Szczęśliwie jest tam coraz więcej Namechan organizatorów, którzy zapewniają jej stabilność. Nameczanie w tej historii są jedynymi postaciami, które są w stanie utrzymać tę bańkę, na którą czas nie działa, zatrzymanie tego czasu nie działa, ze względu na to, że, pamiętacie, wibrują swoimi antenkami i tworzą ochronny bąbelek. Vargasy tutaj robią już nawet jakieś drogowskazy. W prawą stronę mamy kuchnię, tutaj mamy sypialnię, tutaj mamy więzienie, tak? Nie? Domy może? Drabinę? Tutaj mamy drabinę, a tutaj mamy dzieci i rodziców. Wreszcie! Toalety! Okej, toalety wybudowali i oni czekali dopiero na znak, ale to był tylko taki akcent humorystyczny, żeby nam pokazać, co się dzieje w innym miejscu. Jesteś... Chociaż nie! Dobra, bo my jesteśmy już jakby po jakimś czasie, bo ja zobaczyłem, że mamy trójkę Saiyan, którzy zostali ostatnio złapani i myślałem, że jesteśmy jeszcze w tym miejscu, no ale tutaj Multiverse lubię sobie takie timeskipy robić. Ostatnio zresztą też po tym, jak Bra trafiła trójkę Saiyan tym Bangkoku Bikurishą, to chwilę później już zostali pokonani, nawet nie zobaczyliśmy dalszej części walki. No może dlatego, że tutaj nie było za bardzo czego oglądać. Jesteś na warcie, Gohan? Potrzeba kogoś o wielkiej sile, żeby podtrzymywał to więzienie, powiedział nieskromnie Gohan. A dlaczego nie Son Bra? Bardziej przyda się w walce niż ja. A co czytasz? Co za baba, ty masz coś jeszcze, o coś do zapytania? Nie chcę nic z Avonu. Daj mi spokój. Studiuję multiversum. Czytam mangę Dragon Ball Multiverse. Oto notatki profesora Świrusa McQuatcha, nawiązanko do Sknerusa McQuatcha, ale ja niczego z nich nie rozumiem. Powodzenia. Jestem co się... to nie ta Widel! To nie ta Widel, ale to w sumie... No, sytuacja jak z Trunksem i Future Trunksem, tylko że tam mieliśmy różnicę w wieku. A tutaj mamy Gohana praktycznie tak samo ubranego, tak samo wyglądającego, w takim samym wieku. Widel, zresztą, no cóż, no to zawsze tam się będzie miał Gohan czym chwalić, nie? Że jedna kobieta więcej go odsmoknęła w policzek. Widzieliśmy, że Ksiksi zdobył sojuszników. Będziemy na pewno musieli z nimi walczyć. Dam wam wytrzymalsze stroje do walki. Promień ubraniowy! A to są stroje dosłownie z Tenkaichi Budokai. Widzicie, to są dosłownie stroje, jakie Goten i Trunks mieli na 25. turnieju, jak walczyli sobie jeszcze
w Majin Buu Sadze w tej dywizji młodzików i później też byli w tych strojach. Promień ubraniowym. Ostatnio robiłem odcinek o 10 najdziwniejszych technikach w Dragon Ballu. Polecam wam sobie nadrobić, jeśli nie widzieliście. Właśnie promień ubraniowy mnie do tego sprowokował. Klasyczne, lekkie, wytrzymałe. No, jakby Erkamy robili. Prosta, smaczna i prosta. Chwileczkę Piccolo. Nie znasz się na modzie. Kimono jest passé. Dzisiaj wojownicy noszą koszulki na ramionczkach i szerokie spodnie. Buty na grubej podeszwie i to cię nie obchodzi, rozumiem. Ale zobaczcie, jaki mamy kontrast w ogóle. Oni są zupełnie inaczej ubrani, jeśli chodzi o kolory. Tak odwrócone kolory, mimo tego, że to manga. Mamy ciemny podkoszulek, ciemne frotki, ciemny pas, ciemne buty i białe gi. U Trunksa jest zupełnie na odwrót. Szczerze, Goten wygląda lepiej, bo ma czarny pas, a Trunks wygląda na nowicjusza, bo ma biały pas. Pamiętam, jak na judo niektórzy mieli niebieskie judogi i to było takie wow. Też taką chcę mieć. Ja nigdy nie miałem niebieskiej judogi, zawsze miałem białą i zawsze mi się marzyła niebieska judoga. Szczerze, nawet kusi mnie, żeby teraz sobie kupić, mimo tego, że już nie trenuję judo. Głupie? Okej. Tak tylko pytam, widziałeś Zobaczcie, jak zmasakrowali mojego chłopca. Co się stało z Mangą Multiverse? Jak zmasakrowali mojego chłopca! Nie chcę K-popie słuchać. Widziałeś K-popowe łowczynie demonów i ich stroje? Ha! Nie, też spoko. Dziękuję, wujku Piccolo. Chciałbym strój wielkiego Saja... Wiecie co, poddaję się. Piccolo, jesteś moim idolem w tym rozdziale. Ja też się poddaję. Utożsamiam się z tobą, Piccolo. Ps, ps, ps. Identyczne ps, ps. Tak, zgoda. A, Widel mu mówi na ucho, że identycznie wyglądają, dlatego Piccolo robi plakietki na każdym świecie, żeby było wiadomo, z którego kto jest świata. Aż to wygląda podobnie z Hunter x Hunter, z tego egzaminu na łowcę, nie? 44. A co założę? To byli czasy. Muszę sobie zrobić rewatch Huntera. Jest i Muri. Muri, który chciałem powiedzieć, został uratowany. No nie do końca. Muri został przecież ostatnio przejęty przez 17, właściwie przez oba androidy. Widzę, że tutaj został zabrany do żołnierzy Ksiksiego, nawet nie mogę powiedzieć do żołnierzy Frizy, bo mamy tutaj Naiza, który jest z oddziału Kulera. Dostarcz tu smocze kule. Podobają mi się te tłumaczenia, że zawsze to będę powtarzał. Dostarcz tu smocze kule. Nie umiem tego zrobić, mówi Muri. Naucz się szybko. Dostarcz to. Jak nie umiesz dostarczać, to... A kto to taki? Co to za jegomość? Jakiś dabura z AliExpress. Co to jest za typek? On wygląda... A tu jakaś kajoszynka! Co to są za ludzie? Hokus pokus tutaj jest! Czekaj, myśmy go widzieli? Kojarzę tę nazwę. Hopokus. Ale to chyba z innej mangi, czy nie? Nasz przyjaciel potrzebuje motywacji? Najpierw urwiemy antenki... Nic z tego. Kurwa, to miałem najpierw przeczytać. Dabra? Król demonów? Ten ze świata 11 to mój daleki potomek. Jestem Hopokus i będę ci dzisiaj torturował. I to ja poprowadzę dzisiejszy odcinek. No dobra, nic z tego. Bogini światów, uratuj mnie, błagam. Nie uszkodź go. Ona też jest przejęta przez Ksiksiego, bo jej się dymi ręka. W zasadzie ona. Glindowie są jak roślinki, no nie? Bezpłciowi. Musi zachować swą siłę umysłu, by kontrolować smocze kulę. Potrzebuje tortury psychicznej. Bogini światów, on tobą manipuluje. To Ta go łapie za szyję. Tak właściwie to można mu połamać kilka zębów i wyrwać język. Śmiało, im to odrasta. Wyczuwam upór wewnątrz, ale też dużo empatii. Ale narysowana. Przykre, że została w ten sposób zmanipulowana. No tak jak tutaj tytuł i sugeruje. Armia Ksiksiego się powiększa. Daleko. Podoba mi się to. Daleko, nie? Znalazłem dwóch. Dlaczego nie mamy siatek ani wielkiego wora? Czy Ksiksi nie mógł zwymiotować wielkiego wora? Oni zbierają tutaj jakichś... Kogo oni zbierają? Zbierają jakichś ludzi, których Ksiksi potem włączy do swojej armii. Chyba, tak to rozumiem. Czy jesteśmy gotowi do powrotu? Tak. A ten? Dlaczego nie dźwiga? Colt tylko wydaje polecenia. Colt w finałowej formie, nie? Mamy tutaj ludzi. Wysyła ich do Ksiksiego chyba. Zauważyłem, że zachowaliście nazwę drużyny Mleckora. Czy tęsknicie za swoim dowódcą? Pan Freezer zabił Mleckora. Chodzi o Ginyu, rzecz jasna.
Mówienie dobrych rzeczy o Mleckorze to obrażanie jego syna. O tak, naprawdę nie był dobrym żołnierzem. Lepiej nam jest bez niego. Zachowaliśmy nazwę, żeby nie bawić się w papierkową robotę. Z jego żałosną techniką nie zasługiwał nawet na swoją Cicho! Colt ich ruga. Wypuśćcie wszystkich i obniżcie swe siły. Obniżyć nasze siły? Nie umiem tego. Oddział Giniu taki słaby, po tylu latach nawet. Nie pamiętam, z jakiego oni świata byli konkretnie, no ale mniejsza. Do tej ekipy wydaje się, że ktoś się zbliża. Być może będziemy mieli tutaj jeszcze jakąś walkę w tym rozdziale. Byłoby miło. To Gohan z 16 świata leci, z Nameczaninem, który ma bardzo ładny kołnierzyk. I tak Piccolo został moim najlepszym przyjacielem. Rozumiem. Syndrom sztokholmski. O, tak. Syndrom sztokholmski. Słucham? W dodatku potrzebowałeś zastępczej figury ojcowskiej. Ale okej, tę uroczą gadkę przerywają chyba właśnie energię Giniu i Colda. W sensie oddziału Giniu. Energia. Rozpoznaje ich, to drużyna Mleckora. Przez ten zamrożony czas wyczuwamy ich dopiero w ostatnim momencie. Pomocy! Ktoś woła na pomoc. Pomocy! Kto to taki? Co to jest? Zamiana? To nie może być nikt z rasy Giniu chyba, co? To jest Giniu w ukradzionym ciele. Jakiś robaczek, tutaj kosmita leży w zgliszczach. Cofnąć się, wykrzykuje Gohan. Nie ruszać się, złoczyńcy. On się zamieni z Gohanem. Ciałem, co? Zamienił się z Gohanem. Nie, mówi Gohan. Ha, ha, ha. Cóż za rewanż wobec tego, który mnie tak łatwo zniszczył. Teraz będę najlepszym żołnierzem Ksiksi. Ja pierdzielę. Zmiażdżę cię, moje ciało jest zbyt czyste dla ciebie. Mam nadzieję, że to tak się nie skończy, no. Chociaż mamy dwóch Gohanów, jednego nie będzie szkoda, a Multiverse lubi uśmiercać postacie. To nie byłoby głupie, nie? I to nie byłoby aż tak duże zaskoczenie. Zresztą czekaj, ty. Tu jest jakieś nawiązanie chyba do stronki, w jakiej on stał się. Rewanż wobec tego, który mnie tak łatwo zniszczył. Bo Gohan tutaj się zginił. Ginił, bo to też był w przemienionym ciele. Okej. Ale to dawno temu było, ja pierdzielę. No dobra, zobaczmy. Wolne żarty, maluchu. Tę czwartą formę ograniczenia mocy przygotowałem specjalnie dla ciebie. Jesteś teraz słabszy od swojego przyjaciela Nameczanina. A jeśli chodzi o twoje ciało, to ma ono dostęp od razu do całej mocy. Została uwolniona i nawet ponadto. To wygodne. Ma to sens? Muszę przyznać, że boli mnie ta informacja, ale ma to sens. I to jest akurat fajne, że w przypadku Multiverse Ultimate forma nie jest transformacją, tylko jest stanem. No jeśli mamy uwolnioną pełną moc, bez konieczności transformacji, bez konieczności wzmacniania się, chociaż też dochodzi kwestia kontroli, zrozumienia ciała. To nie jest tak, że Black przecież też jak przejął ciało Goku, to nie był od razu silny. Też w bazowej formie się wzmacniał, więc można się tutaj tego przyczepić, natomiast w przypadku Gohana jest ten właśnie taki aspekt, który można byłoby wykorzystać. Że przeszedł rytuał i Ginyu nawet w jego ciele jest w stanie z tej mocy korzystać. Forma ograniczenia mocy? Nauczyłem się zarówno ulepszania ciała, jak i ograniczania go. Kurde, ale te formy są mocne, patrzcie. Jest tak naprawdę pierwsza forma, a to jest forma zredukowana jeszcze jakaś dziecięca. Czyli mamy formę pół, mamy formę pierwszą, drugą, w której znamy Colda, trzecią, którą widzieliśmy w przypadku tylko Freeza i Frosta, czwartą, którą tutaj też w mandze ma Cold, jest piąta forma, którą ma Cooler, no i mieliśmy też w mandze szóstą formę, ale ona była dawno temu, bo pamiętam, że jeszcze 2 mieszkania temu czytałem rozdziały z szóstą formą, chyba Colda. Chyba Colt to był, który włączył szóstą formę. Ale podoba mi się to, że mamy jedną formę więcej i jedną formę w drugą stronę więcej, nie? Dobra robota, kapitanie. Jest pan najlepszy, nigdy w to nie wątpiliśmy. Zawsze wiedziałem, że pan żyje. Co jest, Ginyu tego Nameczanina zabija? Ciekawe. Ich też zabieramy? Nie. Nigdy nie przywiązywałem się do dawnych ciał. A wygląda na to, że ten Nameczanin był w stanie kontrolować zamrożenie. On zabił tego Nameczanina i Gohan jest... A oni jako żołnierze Ksiksi oczywiście nie są podatni na czary Ksiksi, no bo to byłoby bez sensu. Zostawianie wrogów przy życiu... Ty, on zabił Gohana. Ja teraz sobie myślę, okej, to dopiero teraz to skminiłem. Przecież to Ginyu w ciele Gohana niszczy Gohana w ciele Ginyu. Zabieramy resztę posągów i spadamy. Trzeba będzie zmienić te ciuchy. O! Co to takiego? Ty, Gohan... Może jak on zdejmie tę nalepkę,
to oni poznają, że to nie jest on. Chyba że od razu się, wiecie, wyda i powie: a jestem Giniu, nie ma Gohana. Co to są za kapsułki? Jedna ma napis G, druga P. Gohan Piccolo? Nie. Co to może być? Co to było? Kapitanie, czy możemy przetestować nową choreografię? Świetny pomysł. Jaka przerażająca moc. Poczekajmy aż odlecą. Mamy tych ultrasów, którzy się chronią. I oni też nie są podatni na te czary chyba ze względu na te swoje stroje, te super zbroje. Walczyłam u jego boku. Trzeba go ratować. Niby jak? Składając wszystkie kawałki klejem molekularnym. Multiverse. To jest właśnie multiverse. Mają swoje własne sposoby na odmrożenie się. Ale kto to teraz będzie układał? To aż mi się przypomina scena z tego Dr. Stone'a, nie? Jak układali rozbite posągi ciał. Mają swoje własne sposoby na odmrożenie się. Podążmy ich śladem cieplnym, aby zobaczyć skąd przybywają. No te zbroje ultrasów są mocne. Ale Gohanek teraz jest w ciele jakiegoś małego frościka. Wioska! Wszyscy są tutaj. Ultrasi przybywają. Mają tego... O, już? Już? Już się udało? No dobra, no okej. No, skipnęliśmy to, że tak powiem. Psipsil! I ten koleś, który przegrał, Tidar. Kim on jest? Cóż. Kocham w ciele jakiegoś berbecia childowego, frostowego, freezowego, kulerowego, coldowego, bergowego. Co to jest? Ojejku, jak tutaj dotyka. Teraz to kurde Widel się cieszy, że pocałowała go jeszcze zanim ciała zmienił. Gohan, obiecuję, że to naprawimy. Te śmieci zapłacą za to. Gohan mówi, ale mi w sumie tak dobrze. Nie muszę do pracy chodzić teraz, nie? Mogę być zwierzątkiem domowym czymś, jeść za darmo, leżeć cały dzień. On ma naprawdę jakąś obsesję na naszym punkcie, daję słowo. Nie możesz chociaż osiągnąć silniejszej formy? Nie daje rady. W każdym razie, jak sama powinnaś dobrze wiedzieć, jego najsilniejsza forma wcale nie jest taka silna. A możesz wejść do 5. albo 6. formy wzmocnienia siły? Nazywanie przemian numerami jest śmieszne. Ej, jest wygodne. I tak udało nam się uciec. Jaka jest wasza historia? Właśnie, jak oni uciekli, ci ultrasi. Mamy retrospekcję. Flashback Junior! Ła! Ze strony świata XIX podczas życzeń jak się... Flashback Junior. Flashback Junior. Podczas życzenia XIX. Co się stało? Dość tego. To krzyknął tam chyba Vegito, nie? Albo jakiś Bóg. Jakiś Kajoszynek. Po tym, gdy fala zamrożenia przeszła nad nami po raz trzeci, nasze zbroje Ultra, niczym Piccolo, znalazły rozwiązanie łączące falę i cybernetykę. Odłamki odepchnęły nas tak samo jak pozostałych. Zanim udało się nam zareagować, byliśmy już daleko. Naurb! Co się stało? To jakieś imię chyba dziwaczne, ale to był przecież ten. Tonton. Przed chwilą się inaczej, coś na te. Ła, nagle coś słyszą. A, to nie jest jakiś okrzyk, tylko chyba... A, to jest tu teraz widzę oczy. To jest Ksi? Taki zły? No bo to jest ten dym Ksiego, chociaż tu wychodzi jakaś ręka. Zaatakowała ultrasów. Wow! Jednym paluszkiem jest zniszczony, jakaś wiązka trafia w Neda. Neda spotyka bieda, zostaje już z niego tylko proch. Ultra Waver! Wykrzykuje trójka ultrasów, którzy próbują tego Ksiego, chyba Ksi, zaatakować, ale on, patrzcie, niszczy jeden za drugiego. Pum, tego nie ma, ten ucieka. Tu strzela, ale piękne rysunki. Ten jest zniszczony, jeden po drugim dosłownie giną, próbują tego Ksiego niszczyć, ale chyba tylko dwójka. To jest ta dwójka. Maksymalna moc! Uciekajcie, powstrzymam go, on tu jakąś barierę robi, ale... Energia 85%. Ładuje energię może jak Gamma 2, żeby się wysadzić. To rozkaz! Energia 55, a on spada energia. Uciekliśmy nie odwracając się. Ale skąd może pochodzić taki stwór? Dym, który go spowijał, był podobny do dymu Ksi. Może... Nie no, Hirudegarn to nie był raczej, bo to były ludzkie dłonie. Zobaczcie, że z tego dymu wychodzą ludzkie dłonie. Jakiś potwór. Może Ozaru? Może jakiś Ozaru? Tymczasem bardzo daleko jest Vegito. Vegito jest odmrożony. Ksi! Nie chce się bić. Nie wychodź z tej ochronnej sfery Vegito, bo inaczej... Vegito przechodzi do czynów i przebija Ksi, ale to nic nie daje. Widzę, że już zrozumiałeś. Jestem to tylko jako iluzja. Przyszedłem porozmawiać, więc porozmawiajmy jak dwie kosmiczne anomalie. Vegito, jesteś potworną, uniwersalną anomalią w wielkiej historii wszechświata.
Sprawiasz, że okrutny Buu albo legendarny Saiyanin są jak źle postawiony przecinek. Tutaj Elder Kaioshin tłumaczy to Vegito. Zacznijmy od postawienia wszystkiego w odpowiednim świetle. Jeśli moje dane są poprawne, to oczekiwana długość życia człowieka to 80 lat, Saiyanina 100 lat. Ale ty, jako efekt fuzji, masz więcej mocy i długowieczności. Twoja oczekiwana długość życia to około 2 albo 3 setki lat. Wiem to. O, jaki mamy tutaj ładny diagram, w zasadzie taką nierówność, można powiedzieć, nie? A czy sądzisz, że to dużo? Zupełnie zwykły nameczanin żyje najczęściej około 500 lat. Ale to i tak nic. Bóg światów żyje dziesiątki milionów lat. To 20 000 razy więcej niż nameczanin. Do czego zmierza Xixi? Do czego zmierza? Może on będzie flexował swoim wiekiem. Bóg światów widzi, jak cywilizacje powstają i odchodzą. Widzi, jak gatunki powstają i odchodzą. Widzi, jak ery geologiczne powstają i odchodzą. A ja jestem 10 razy starszy od starego Boga światów. Okej, jesteś stary jak diabli. Co z tego? Sądzisz, że robi to na mnie wrażenie? Uważasz, że jestem stary? Na skalę kosmiczną jestem niczym. Planeta Ziemia ma 5 miliardów lat i jest 66 razy starsza ode mnie, a przeżyje co najmniej drugie tyle. Dzięki mnie, gdybyś wiedział, o ile razy była obłąd zagłady. Vegito nie do końca chyba rozumie skalę, ale tak, no, dzięki tobie, Vegito, to wszyscy jesteśmy. Pod kątem oczekiwanej długości życia jesteś tylko pyłkiem na linii czasu wszechświata. Gdyby wszechświat trwał przez rok, to twoja oczekiwana długość życia byłaby tylko połową sekundy. Kliknij tutaj. Czy wy widzicie ten interaktywny fragment mangi? Pomocy, Xixi chce mnie wykończyć mangą. Klikam tu. Wow, czekajcie, muszę wam to inaczej pokazać. Trochę to duże, ale mamy tak. Wielki wybuch, rok minus 15 miliardów. A co tutaj, mogę to jeszcze zbliżyć? Zoom. Wow, zoom. Życie wielokomórkowe, zwierzęta wodne, narodziny Xixi, narodziny Buu. Co? To moje? Narodziny kogo? Blizzarda? Aha, Snowera, Harnasia, jeszcze była przecież taka faktycznie. Freezera, narodziny Goku, dziś. Jak oni to zrobili? Co tu jest grane w ogóle? Czyli mamy ten fragment. Okej. Czyli generalnie no to dużo czasu minęło. No rozumiem. Ale ładnie. Interaktywnie. Jestem ciekaw, co ludzie piszą. Ciekawy wykres. Roshi jest starszy od Freezera? Tego się nie spodziewałem. Aha. To nawet nie zwróciłem uwagi. Okej, idziemy dalej. No nie, no chyba trzymajcie mnie, jak idziemy dalej? Nie ma nic dalej? No to koniec? Nie, no chyba koniec. Zarąbista ostatnia strona. No dobra, czyli ostatnia strona. Ach, czyli ten wątek rozmowy Xixiego i Vegito nie zostanie dokończony, ale być może Xixi będzie chciał uświadomić Vegito, że on tak naprawdę widział wszystko i to, co on robi, jest dobre, a Vegito powie: chłopie, ja nie wiem, o czym ty do mnie rozmawiasz, ja idę do domu. Ciekawy rozdział. Walki jako tako nie mieliśmy za bardzo. Takiej jak ostatnio na pewno, z transformacjami takiej stricte Dragon Ballowej, ale historia poszła trochę do przodu. Mieliśmy walkę Ultrasów w retrospekcji, ale nie traktuję tego jako taką prawdziwą walkę. Tutaj ten Xixi i Vegito, wątek ciekawy. Wkrótce mini komiks, specjal o Bardoku, Xixi część 3. Jasny gwint, to kiedy my wrócimy do głównego wątku? W poniedziałek wracamy do głównego wątku. Nie wiem, kiedy to jest puszczane. 28 czerwca. Łopanie. Dobra, moi drodzy, ściągam ten czapenson. Życzę wam miłego dnia. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Czekam na wasze komentarze. Być może umknęło tutaj mi coś, co fani Dragon Ball Multiverse nieco bardziej spostrzegawczy wychwycą. Rozdział na plus, oczywiście Asura, genialny rysownik, jestem wielkim fanem jego stylu, ale ten wątek Xixiego i Vegito, szkoda, że niedokończony, bo będziemy musieli pewnie czekać na rozwinięcie kilka miesięcy, ale ja na Multiverse czekam tyle, ile trzeba, bo jest to manga legendarna. Dzięki za oglądanie, miłego dnia wam życzę, czekam na wasze komentarze, dziękuję za całą aktywność. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.